Okej, no to teraz rozłóżmy na czynniki pierwsze temat zmiany pokoleniowej i opowiedzmy sobie o tym, jakie palące problemy generuje wejście na rynek pracy nowego pokolenia. Bo wbrew pozorom nie jest to ani jeden, ani drobny, ani też wbrew pozorom taki znowu nowy problem. Ja tutaj wrócę do tego tematu uzależnienia od social mediów, ale w troszeczkę innym kontekście. Dlatego, że to uzależnienie jest tak naprawdę jednym z wyrazistych przykładów dużo szerszego problemu, a bardziej zestawu problemów, z jakim to młode pokolenie wchodzące na rynek pracy się zmaga. I idea jest tego typu, że co by było, jeśli to rozwiązanie ich problemu mogliby znaleźć właśnie w Twojej firmie. No taki pracownik nie tylko miałby motywację, żeby u Ciebie pracować, żeby pracować u Ciebie wydajnie, ale przede wszystkim również, żeby zostać u Ciebie na dłużej. Lecz w pierwszej kolejności zagłębmy się w dane i zobaczmy, co one w ogóle na ten temat mówią. Bo według ogólnoświatowych badań i statystyk około 20% użytkowników spełnia kryteria uzależnienia od social mediów. I ja wcześniej mówiłem o tym na zasadzie takiej bardziej ogólnej, tak jakby to dotyczyło każdej grupy wiekowej. Lecz o ile rzeczywiście jest tak, że wśród przedstawicieli tych starszych pokoleń również zdarzają się przypadki uzależnienia od social mediów, o tyle różnica wiekowa, tak, różnica pomiędzy tymi pokoleniami, tym starszym pokoleniem a młodszym pokoleniem, jeśli chodzi o skalę tego problemu, no jest jak niebo a ziemia. I na przykład z badań naukowych przeprowadzonych w Indiach na studentach wyszło, że aż 37% z nich jest uzależnionych od social mediów. W USA 40% w wieku od 18 do 22 lat. W Arabii Saudyjskiej absolutny rekord, ponieważ wyszło tam, gdy badanie było przeprowadzane na studentach medycyny, że aż 55% z nich jest uzależnionych od social mediów, czyli ponad połowa. A w Polsce? Różnie można interpretować te dane, lecz generalnie plasują się one mniej więcej tak na poziomie od 10 do 20%. Czyli teoretycznie u nas nie jest jeszcze tak źle. Natomiast wciąż jest to od 10 do 20%, czyli to tak jakby co 10 lub co 5 osoba. Ale posłuchajmy jeszcze przez 5 minut wybitnego amerykańskiego psychologa, profesora Jonathana Heidta. So what's happening in America, and I know it's happening the same in Britain and Canada. I haven't looked at other places yet, haven't dug into those stats. What's happening is that rates of depression and anxiety were fairly stable from the 90s through the early 2000s. And what you see here, and this is a graph that's in our book, is that the percentage of kids aged 12 to 17 in America who met the criteria for having a major depressive episode. And what you see is that the rate for boys is around 5%. And then around 2011, it starts going up, and now it's around 7%, which is actually a somewhat substantial increase. But as you can see in the graph, the line for girls starts off higher because girls have more mood disorders, more anxiety and depression. Boys have more antisocial behavior, alcoholism, crime, and violence. But girls it's called an internalizing disorder. Girls basically make themselves miserable. Boys make other people miserable. The girls' rate is higher, but it was stable from 2000, or at least in that graph, from 2005 through 2010. And then right around 2011, 2012, it starts going up, and it goes way up to the point where it goes up from about 12% to now about 20% of American teenage girls have had a major depressive episode in the last year, 1 in 5. So this is huge. Okay, next slide. Now let's look just at college students. So this is more selective. These are kids who've made it into college. And what we see is that in 2010 and 2012, when college students were all millennials, the rates were pretty low. This is, do you have a psychological disorder? And they didn't specify. They said, such as depression. And so we see about 2 to 3% of the boys, the college men, and about 5% of 5 to 6% of college women say yes to that question. That's when it was millennials. But beginning in 2013, Gen Z begins arriving. That's kids born in 1995. Gen Z begins arriving. And so by 2016, colleges are almost all Gen Z, and the rates shoot up, way up. Okay, so some people say, oh, come on, you guys are catastrophizing. The increase isn't real. It's just that, this generation, they're really comfortable talking about mental illness. And so the fact that they say they're depressed just means they're comfortable. It doesn't mean that there's an epidemic. Okay? I've heard this argument that it's just an argument of recognition rather than of... Perfectly reasonable. That's right. Diagnostic criteria change. Perfectly reasonable argument. Is it true? Well, let's look at behavior. So what this graph shows is the number of boys out of 100,000 who are admitted to a hospital every year because they deliberately harmed themselves to the point where they had to be hospitalized. And what you see here is that there's no change over time. So boys, these graphs from 2001 to 2015, the lines are flat for all the different age groups. And just notice that the highest rates are around 280 out of 100,000 per year. That's the situation for boys. Next graph.
bang, the situation for girls is really, really different. So the averages are higher. So self-harm has always been more of a girl thing than a boy thing. Boys are... Except for suicide. Exactly. We'll get to that. That's right. That's next. So if we look at self-harm, what you see here is that the rates were fairly stable up until 2009. And then, bang, just as in the last same thing. The rates for girls go shooting up. So the rate for 15 to 19-year-old girls is up 62% since 2009. Now notice the rate for the millennials, that is the rate for the oldest girls, age 20 to 24, that's only up 17%. So whatever happened, it's not affecting the millennials. It's affecting Gen Z. I think, is there one? Hit the advanced key because I think there's one number missing there. Oh, there it is. There it is. The rate for the youngest girls, check that out. Now, the youngest girls, these are 10 to 14-year-old girls. These are preteens. Okay, they didn't used to cut themselves. They used to have very low rates, but bang, beginning in 2010, it shoots up. It's up 189%. It has nearly tripled in the last 5 or 6 years. What's the cause? We don't know for sure, but the reason why, so because of the huge sex difference, the leading candidate and the timing, look at that timing, is social media. So if you look at what happened in this country and all around the world, Facebook opens up to the world in 2006. You don't have to be a college student. But very few teenagers have a Facebook account in 2006. 2007, the iPhone comes out, but it's very expensive and very few teenagers have one. By 2010, 2011, around half of American teenagers have an iPhone or Samsung. They have a smartphone and they have access to social media in middle school. Because even though for Facebook and Instagram, I think the minimum age is and was 13, my son is 12. A lot of his friends have Instagram. You just lie. So middle school kids are now getting on social media. By 2010, 2011, you've got a lot of them. And that's what I think is the main cause of this. The founders of this technology, it's really interesting. So first of all, it's important to note, as many people have read, a lot of the creators of this technology do not let their kids have it. So they know that these things were made to be addictive. They're made to grab eyeballs and not let go. Second, they've gotten more and more addictive as they've gotten better and better, as they've evolved. If you've ever been to a casino, and you've seen people sitting at those machines like zombies, just, hour after hour, pulling that crank, because there were psychologists working out the variable reinforcement schedule for the gambling companies. Psychologists there helping companies manipulate users, and that's happening to our kids too. They're manipulated to stay on the device. So once we're beginning to realize this, the nature of these technologies, the fact that what is good for adults may be terrible for 12-year-olds, 10-year-olds. Are you concerned that this is a trend that as technology becomes more and more invasive, and with these new technologies as they emerge, that this is going to be worse? Yes. And worse? Yeah. Yes. I uwaga, to jest coś, o czym psycholodzy, tacy jak Jonathan Heidt, mówią już od ponad dekady. I zauważ, że dane w tym filmie właśnie pochodzą z ponad dekady i że dotyczą one nastolatków. Dzisiaj właśnie te osoby, które wtedy były nastolatkami, obecnie wchodzą na rynek pracy. To się dzieje teraz. I oczywiście w Ameryce skala tego problemu, jak i jego negatywne konsekwencje, są bardziej daleko idące niż u nas w Polsce. Tym niemniej nas też ten problem dotyczy. Zresztą dane, które już tutaj przytoczyłem, pokazują wyraźnie, że jest to tak naprawdę ogólnoświatowy problem, który nie tylko już występuje, ale będzie się z czasem pogłębiał. Dobra, ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Nie chodzi mi wcale o to, żeby teraz wciągnąć Cię w jakąś wielkoskalową akcję charytatywną, aby zmieniać świat kosztem Twojej firmy i Twoich finansów, tak? W końcu nie oszukujmy się, jedna firma nie zmieni świata, a zysk jest czymś, na czym każdej firmie zależy. Nie. Chodzi o to, żeby Twoja firma była przygotowana na te zmiany, a nie stała się ich ofiarą. Chodzi mi o to, żeby uświadomić Cię, że Ty już tracisz pieniądze, dlatego że wydajność pracowników ciągle spada, a Twoje finanse Twojej organizacji już mogą na tym znacząco obrywać. Więc ja tutaj jestem po to, żeby zadać Ci podstawowe pytanie. Czy w ramach Twojej organizacji chcesz coś z tym zrobić? I jeśli chcesz wiedzieć, jak wielki problem jest to akurat w Twojej organizacji, to możesz zrobić bardzo prostą rzecz. Możesz rozesłać do swoich pracowników anonimową ankietę, w której zapytasz swoich pracowników o to, ile czasu dziennie spędzają na mediach społecznościowych i czy uważają, że jest to dla nich problem. Zapytaj o to, ile czasu dziennie spędzają, a nie ile spędzają konkretnie w trakcie pracy, bo pewnie mało kto się do tego przyzna, nawet jeśli ankieta będzie anonimowa. Zapytaj również w tej ankiecie o to, czy jeśli Twoja firma oferowałaby szkolenia właśnie z tego zakresu,
to ilu z nich byłoby tak naprawdę zainteresowanych, czy też jak bardzo dany pracownik byłby tym zainteresowany. I wówczas zobaczysz, jak bardzo Twoi pracownicy uważają, że jest to ich problem i jak bardzo potrzebują w tym zakresie pomocy. Będziesz miał swoją odpowiedź. Ok, natomiast to, że wydajność pracy obrywa, to jest jedna kwestia. Drugi problem natomiast, jaki się pojawia w związku z tą zmianą pokoleniową, to kwestia tego, w jaki sposób myśli to nowe pokolenie, no i jakie ma priorytety. Jak już wspomniałem we wstępie, te osoby dużo częściej zmieniają pracę, gdy coś w ich pracy idzie źle. Czyli na przykład czują się przepracowani albo w jakiś inny po prostu sposób niekomfortowo. I zresztą wiem jak jest, dlatego że sam przez kilka lat pracowałem w korporacji i widziałem tam właśnie tą rotacyjność na własne oczy. Dlatego, że niektóre osoby odchodziły po 3 latach, inne odchodziły po roku, a jeszcze inne nawet po pół roku. Pamiętam, że zdziwiło mnie dosyć to, że taka moja obserwacja, że widziałem dosyć duże rozwarstwienie w stażu pracy. Dlatego, że większość pracowników to były tak naprawdę osoby, które albo były takimi weteranami, które pracowały w tej firmie od kilkunastu lat, no można by wręcz powiedzieć, że spędziły w niej życie, albo też były tam osoby, które albo były stażystami, albo świeżakami po, nie wiem, 2-letnim stażu pracy, tak? Generalnie mało było tam osób, które miały taki średni staż pracy na poziomie 5, 6, 8 lat. No tylko problem polega na tym, że średni czas wdrożenia takiego pracownika wynosi od 3 do nawet 9 miesięcy. Innymi słowy, wielu z tych pracowników, zanim jeszcze wdroży się w Twoją organizację, to już zacznie szukać kolejnej pracy. I to jest poważny problem, dlatego że trzeba się zastanowić, w jaki sposób Ty, czy Twoja organizacja ma w ogóle uzyskać wartość od tych pracowników, póki oni jeszcze w ogóle są w Twojej organizacji. A według raportów, nie mam optymistycznych wieści, dlatego że ten czas ciągle się skraca, ponieważ obecnie aż 30% pracowników już po 3 miesiącach po rozpoczęciu nowej pracy zaczyna szukać kolejnej. Tak więc trzeba potraktować ten problem poważnie i zastanowić się nad tym, jak go możemy zaadresować. Niektórzy ludzie z tego starszego pokolenia mówią, że ci młodzi są po prostu niewdzięczni i roszczeniowi, że na start chcą zarabiać dychę, nie kiwając przy tym palcem. Z pewnością zdarzają się takie przypadki, lecz tak naprawdę dla wielu przedstawicieli tego młodszego pokolenia motywem przewodnim jest po prostu szacunek do samego siebie, dbałość o komfort swojego życia, świadomość samego siebie oraz swojej kondycji psychicznej, jak i również kwestia priorytetów w swoim życiu. Innymi słowy, dla takich pracowników Twoja firma wcale nie jest i nigdy nie będzie czymś, wokół czego obraca się cały ich świat. To są osoby, dla których praca w Twojej firmie jest tak naprawdę środkiem do celu. I nie mam tutaj wcale na myśli podejścia pod tytułem ja tu jestem tylko po to, żeby popracować od 9 do 17, poza tym nic mnie nie obchodzi, zrobić swoje, zarobić pieniądze, praca jak każda inna. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że oni zdają sobie sprawę z tego, że przede wszystkim muszą inwestować w siebie, że nie mogą pokładać nadziei, zwłaszcza tych długoterminowych planów na swoje życie, właśnie w jakiejś firmie, która w obecnie ciągle zmieniającym się rynku pracy jednego dnia może być, a drugiego dnia może jej nie być, może po prostu zbankrutować, więc tak zmiennym i zmieniającym się, dynamicznym świecie te osoby zdają sobie sprawę przede wszystkim o to, że muszą dbać o siebie, muszą inwestować w siebie tak, aby patrzeć właśnie długoterminowo, więc te osoby pójdą do takiej firmy, która zapewni im jak największe, jak najlepsze perspektywy rozwoju. Więc wdrażając w swojej organizacji takie szkolenia dla Twoich pracowników, szkolenia z hipnoterapii, które będą działały w Twoim interesie, aby podnieść ich wydajność pracy, ale również będą działały w ich interesie poprzez podniesienie komfortu ich pracy, to wówczas dajesz takim pracownikom wyraźną motywację do tego, żeby w Twojej organizacji pozostać. Dlatego, że po pierwsze, pokazujesz tym osobom, że je rozumiesz. Po drugie, pokazujesz się jako dobry lider, który myśli długoterminowo, a nie doraźnymi półśrodkami. No i wreszcie po trzecie, pokazujesz, że Ci na nich zależy. Że Twoim celem wcale nie jest to, żeby ich wyzyskiwać, tak jak się wielu szeregowym pracownikom wydaje. Tylko Twoim celem jest to, żeby zadbać o ich dobrostan, żeby zadbać o ich komfort pracy i żeby inwestować w nich, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że robiąc to, pośrednio wzmacniasz
swoją firmę, tak? Że to się Tobie zwróci, że Ty rozumiesz ten mechanizm, że jeśli chcesz, żeby Twoja firma działała dobrze, to musisz najpierw zainwestować w swoich pracowników i to ludzie doceniają, bo zauważ taką jeszcze jedną rzecz, że dla wielu osób, które są już uzależnione od tych social mediów, które mają z nimi problem, to nie jest tak, że dla nich to ciągłe scrollowanie tych mediów społecznościowych, tak, śledzenie tych powiadomień jest jakąś ich życiową pasją. To jest coś, co stało się niszczącym ich życie zarówno zawodowe, jak i prywatne uzależnieniem. I ten mechanizm właśnie, to w jaki sposób w ogóle te social media działają, jak zresztą słyszałeś już wspomnianego tutaj profesora Heidta, to osoby jego pokroju, jak i wielu innych badaczy i naukowców mówi wyraźnie, że tego typu uzależnienie działa na ludzi tak jak uzależnienie na przykład od alkoholu czy twardych narkotyków, na przykład od kokainy, dlatego że w gruncie rzeczy, w swojej istocie pobudzają te same mechanizmy nagrody, co właśnie tego typu używki. Więc to jest naprawdę palący problem. Dlatego wiele osób bardzo chętnie by się pozbyło tego palącego problemu i jeśli okazałoby się tak, że właśnie w Twojej firmie mogą znaleźć rozwiązanie tego swojego problemu, a jeszcze dodatkowo na tym zarobić, no to mamy sytuację win-win, bo Ty i Twoja organizacja zyskujecie nie tylko lepiej wyszkolonego, nie tylko bardziej produktywnego, ale przede wszystkim bardziej zaangażowanego pracownika, a oni uzyskują większy komfort pracy i lepszą ogólną sytuację w Twojej pracy wyrażaną na przykład właśnie poprzez te zwiększone zarobki. No przecież w końcu skoro będzie pracował dużo efektywniej, skoro będzie robił lepszą robotę, to z pewnością nie będziesz miał też problemu z tym, żeby za jakiś czas dać mu podwyżkę, żeby awansować go na wyższe stanowisko i w ten sposób też popychać rozwój swojej firmy, tak? Bo zauważ, że pracownik, który jest zaangażowany w rozwój Twojej firmy, też będzie chciał mieć na nią coraz większy wpływ, a Ty w związku z tym będziesz mógł go obdarzyć większym zaufaniem, wypychając go na wyższe stanowiska, dając mu więcej odpowiedzialności i on bardzo chętnie podejmie tę odpowiedzialność, dlatego że wie, że jeśli przyjdzie to do czego, to nie zostanie zostawione na lodzie, że Twojej firmie, że Twojej organizacji może zaufać, dlatego że Ty już w niego zainwestowałeś, Ty już o niego się zatroszczyłeś, więc osoby, którym daje się taki kredyt zaufania, nad którymi roztacza się taką opiekę, mają naturalną tendencję do tego, żeby w jakiejś formie to oddać, żeby w jakiejś formie się odpłacić, żeby zwrócić w jakiś sposób ten dług. Tak więc dzięki temu zyskujesz nie tylko bardziej produktywnego, ale też bardziej lojalnego pracownika. A lojalności nie da się przecenić. I to jest właśnie ta zaleta, ta Twoja przewaga na rynku pracy, gdzie Ty oferujesz swoim przyszłym, potencjalnym pracownikom coś, czego inni nie mają. Gdzie Ty pokazujesz, że Ty w nich inwestujesz, że jesteś skory do tego i jesteś w stanie pomóc im odblokować ich pełny potencjał. To jest coś, czego inna firma nie będzie w stanie im dać, a Twoja firma będzie w stanie. I dzięki temu Ty również na tym zyskasz. A teraz zostawiam Cię z tym tematem do przemyślenia i zastanów się. Zrób research odnośnie tego typu zagrożeń, które mogą wynikać ze zmiany pokoleniowej, które w bliższej lub dalszej przyszłości mogą zagrozić Twojej firmie. I zastanów się tak rzetelnie, na ile Twoja organizacja jest na te zmiany przygotowana. Mind your mind.